Amerykanie sami sprowokowali atak Japonii na Pearl Harbor. Choć wydaje się to nieprawdopodobne, faktycznie to sami Amerykanie udowodnili, że atak na Pearl Harbor jest możliwy i może zakończyć się sukcesem. Amerykanie dwukrotnie atakowali Pearl Harbor i dwukrotnie potrafili zniszczyć bazę, topiąc zgromadzoną tam flotę. Co zrobili zatem Japończycy? Po prostu zaatakowali bazę jeszcze raz i pokazali dowództwu US Navy po raz kolejny, że jest to możliwe. O tym będzie najnowsza audycja. Chcę pokazać, jak wojny potrafią zmienić podejście do uzbrojenia. Niedoceniane lotnictwo stało się główną bronią uderzeniową przeciwko okrętom nawodnym, okrętom podwodnym i celom lądowym. Dziś lotnictwo morskie stanowi na przykład główną siłę ZOP i jest podstawową formacją mogącą zwalczać okręty podwodne. Jest wykorzystywane jako główna siła uderzeniowa przeciwko wrogiej flocie i infrastrukturze lądowej. Droga lotnictwa, by zostało uznane za pełnowartościową formację morską, była w USA długa i kręta. Ale od początku. Jak to było, że Amerykanie zaatakowali Pearl Harbor? O tym naprawdę mało się mówi i wszyscy skupiają się tylko na uderzeniu Japończyków. W lutym 1932 roku trwała w dowództwie USA ostra debata nad przyszłością i rozwojem sił powietrznych. Kontradmirał Harry Yarnell wierzył w siłę lotnictwa i postanowił udowodnić jego wartość dla marynarki wojennej. Nikt nie myślał, iż lotnictwo morskie może w znaczący sposób zmienić zasady prowadzenia wojen i bitew toczonych przez okręty wojenne. Na początku lat 30. marynarka wojenna posiadała tylko 3 lotniskowce, uznając te okręty za mało znaczące pod względem strategicznym. Podstawową klasą były nadal pancerniki oraz krążowniki liniowe. To te okręty były głównie brane pod uwagę przy planowaniu wojen morskich i prowadzeniu licznych symulacji. Nie lotniskowce. Prawdziwa wojna morska była uznawana jako konflikt morski i prowadzona na morzu, nie na lądzie. Nikt nie brał poważnie pod uwagę możliwości wykorzystania floty do ataku na cele lądowe. Lotnictwo morskie miało być używane bardziej do zadań patrolowych i rozpoznawczych niż do zadań bojowych. Kontradmirał Harry Yarnell postanowił udowodnić wszystkim, że nie mają racji. Yarnell opracował plan, który miał pokazać, co samoloty mogą zrobić z dowolną infrastrukturą morską, mogącą być w ich zasięgu, praktycznie gdziekolwiek na świecie. Kiedy w Pearl Harbor rozpoczęto coroczne ćwiczenia obronne, to Yarnell i jego samoloty mieli być agresorami. Kontradmirał wybrał niedzielny poranek, aby wprowadzić w życie dawno przygotowywany plan. Postanowił zaatakować bazę morską wcześnie rano, aby zaskoczyć jej nieprzygotowanych obrońców. Płynąc zaledwie z 2 lotniskowcami i garstką niszczycieli eskortowych, grupa zadaniowa Yarnella zbliżała się do Oahu w gęstej mgle i w środku nocy. Noc i mgła skryły całą flotę. Jego 152 samoloty wystartowały tuż przed świtem, o porannym zmierzchu. Gdy nadszedł dzień, samoloty pojawiły się nad bazą w Coal Range, atakując samoloty na ziemi i bombardując stojące w porcie okręty. Zaskoczenie było pełne. Lotnictwo zniszczyło całą bazę i stojące w niej okręty wojenne. Kontradmirał Harry Yarnell triumfował. Oczywiście plan Yarnella nie spowodował żadnych realnych ofiar. Nikt nie zginął i żaden okręt nie został zatopiony. Zaatakowana baza była usiana martwymi manekinami, porozrzucanymi flarami i workami z mąką. Przeprowadzone ćwiczenia udowodniły, że atak na bazę morską z wykorzystaniem lotnictwa jest możliwy i jest diabelsko skuteczny. Dziwi reakcja dowództwa marynarki wojennej, która zwołała zebranie i uznała na nim ćwiczenia za nielegalne, stwierdzając, że baza byłaby w stanie się obronić, gdyby kraj faktycznie był w stanie wojny. Dowództwo doszło do wniosku, iż flota Yarnella zostałaby wcześniej wykryta przez samoloty rozpoznawcze i zniszczona lub znacznie uszkodzona przez
przez okręty wojenne. Dowództwo nie brało pod uwagę faktu całkowitego zaskoczenia i tego, że atakująca flota nie została wcześniej wykryta. Oficerowie i żołnierze po prostu smacznie sobie spali w niedzielny poranek, nie przejmując się jakimiś tam ćwiczeniami. Każde ćwiczenia w Pearl Harbor były skrupulatnie śledzone przez Japonię. Kiedy miały miejsce pierwsze 2 ataki na Pearl Harbor, cesarska marynarka wojenna Japonii prowadziła obserwację i przygotowała odpowiednie raporty. Japońscy szpiedzy na Oahu obserwowali, jak amerykańskie samoloty uderzają w wyspę za pasma górskiego Koalu i przesyłali informacje do Japonii. 9 lat później napastnicy przybyli z Japonii i zrzucili prawdziwe bomby, kopiując niemalże atak kontradmirała Yarnella. Taki stan rzeczy trwał aż do 1938 roku, kiedy to odbyły się kolejne doroczne ćwiczenia. Tym razem flotą, która symulowała agresora, dowodził admirał Ernest King. Admirał King wziął tylko 1 lotniskowiec i eskortowe niszczyciele. Postanowił płynąć podobną trasą co flota Yarnella. Wyszedł z założenia, że dowództwo nie wyciągnęło należytych wniosków z ataku 1932 roku. Podobnie jak w przypadku pierwszego ćwiczenia, atakujące samoloty nadleciały Skull Ranch i zdziesiątkowały flotę w Pearl Harbor. I tak jak w przypadku pierwszego ataku, marynarka stwierdziła, że zastosowana taktyka była niesprawiedliwa i postanowiła anulować wyniki udanego ataku. No i w sumie nic się nie zmieniło. Kto zwrócił na to uwagę? Oczywiście Japończycy. Imperial Japanese zwróciła już uwagę na przeprowadzone pierwsze ćwiczenia. Przeanalizowano dokładnie atak z 1932 roku i wyciągnięto z niego ciekawy wniosek. Amerykanie nie dopuszczają możliwego ataku na Pearl Harbor. Japoński admirał Isuroku Yamamoto był wielkim zwolennikiem lotnictwa morskiego i rozwoju lotniskowców. Przeprowadzone przez US Navy ćwiczenia tylko go w tym utwierdziły. Dlatego postanowił skupić się na rozwoju i budowie lotniskowców. Admirał Yamamoto zdawał sobie sprawę, że długotrwała wojna ze Stanami Zjednoczonymi może okazać się destrukcyjna dla cesarstwa ze względu na różnice w potencjale przemysłowym. Dlatego Japończycy mieli nadzieję, że eliminując flotę Pacyfiku USA, będą mogli na stałe wykluczyć Amerykanów z wojny. Japonia zaatakowała Pearl Harbor, stosując te same plany, których Yarnell użył zaledwie 9 lat wcześniej. Yamamoto do ataku wykorzystał aż 6 lotniskowców i 353 samoloty, z których wiele uderzyło w port z pasma górskiego Koalu. 7 grudnia 1941 roku przeprowadzono atak na najważniejszą bazę amerykańskiej floty Pacyfiku oraz kilka baz armii amerykańskiej. Atak na Pearl Harbor na Hawajach wciągnął Stany Zjednoczone do II wojny światowej i rozpoczął działania wojenne na obszarze niemal całego Pacyfiku. Następnego dnia po ataku na Pearl Harbor, 8 grudnia 1941 roku, samoloty japońskie przeprowadziły intensywne i wielokrotne naloty na dalekie wyspy mniejsze Stanów Zjednoczonych: Hovland, Baker, Jervis oraz wyspy z atolu Phoenix, wspierane ostrzałem artyleryjskim z okrętów podwodnych. Zaplanowany atak Yamamoto był niemal idealny. Japonia straciła tylko 29 samolotów, 64 żołnierzy oraz 4 miniaturowe okręty podwodne. Yarnell i Yamamoto udowodnili, jaką siłę może mieć lotnictwo morskie. Siłę tego lotnictwa opowiem na przykładzie samolotów typu Catalina, które stały się istnymi katami dla niemieckich ubotów i znacząco zmieniły zasady walki na Oceanie Atlantyckim od 1943 roku. Już niedługo zapraszam do wysłuchania nowej audycji, składającej się z 2 części: Cataliny, mordercy okrętów podwodnych, i Cataliny, mordercy ubotów. Zapraszam, Witold Richter. Jeśli jesteś fanem historii marynistyki i podobała Ci się ta historia, to zapraszam do wysłuchania innych audycji na moim kanale. Natomiast jeśli chcesz być na bieżąco z nowymi audycjami, zapraszam do subskrybowania kanału. Pozdrawiam, Witold Richter.